Gdy stykamy się z filozofią Friedricha Nietzschego, natychmiast ulegamy urokowi jego wezwania do radykalnej autentyczności i obietnicy wzniosłego życia, wolnego od kajdan tradycyjnej moralności i metafizycznych iluzji. Stań się tym, kim jesteś i żyj niebezpiecznie. To maksymy, które głęboko rezonują w tych, którzy szukają intensywniejszej i bardziej znaczącej egzystencji. Ale czy naprawdę można żyć zgodnie z filozofią nietzscheańską we współczesnym świecie? To pytanie wydaje mi się szczególnie istotne, ponieważ dziś zmierzymy się z tym, co naprawdę oznacza próba wcielenia ideałów niczego w nasze codzienne życie i zrozumiemy, jakie są wyzwania i, być może, praktyczne niemożliwości tego, jakże uwodzicielskiego projektu filozoficznego. Aby zrozumieć Nietzschego, musimy najpierw poznać jego filozoficzne korzenie. Nietzsche jest bezpośrednim spadkobiercą Schopenhauera, tego, który dokonał przełomu w historii filozofii, wprowadzając koncepcję ślepej woli napędzającej wszechświat. Schopenhauer, uważany za pierwszego filozofa irracjonalnego, nie dlatego, że był nierozumny, ale dlatego, że rozumiał, iż istota rzeczywistości nie jest harmoniczna ani zrównoważona, jest fundamentalnie chaotyczna. Wielkim wkładem Schopenhauera było rozpoznanie, że natura, kosmos i sama ludzka natura są napędzane przez nienasyconą i ślepą wolę. Nietzsche przyswaja tę ideę, ale przekształca ją w swoją własną koncepcję woli mocy. Nie tylko kosmiczną siłę, ale twórczy impuls, który można ukierunkować na budowanie niezwykłego życia. Możemy zobaczyć przykład tej transformacji w sposobie, w jaki Nietzsche podchodzi do kwestii cierpienia. Podczas gdy Schopenhauer postrzegał cierpienie jako powód do negowania życia, Nietzsche widzi je jako element niezbędny do wzrostu i przezwyciężenia. Jak napisał w Zmierzchu Bożyszcz, Götzendämmerung, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Fraza, która uosabia jego projekt przekształcania nawet bólu w paliwo do życia. Droga filozoficzna Nietzschego jest głęboko destrukcyjna. Podejmuje się systematycznego burzenia trzech wielkich filarów zachodniej cywilizacji: religii, moralności i metafizyki. Jego krytyka religii nie jest skierowana tak bardzo na istnienie Boga, które pozostaje poza wszelką weryfikacją, ale na psychologię wierzącego. Dla Nietzschego ten, kto wierzy w Boga, jest rozgoryczony. To ktoś, kto nie ma odwagi stawić czoła nieodłącznemu brakowi sensu w istnieniu. W wierze widzi ucieczkę, sposób na uniknięcie odpowiedzialności za tworzenie własnego znaczenia. Także moralność nie unika jego filozoficznego młota. W genealogii moralności, Zur Genealogie der Moral, Nietzsche argumentuje, że konwencjonalna moralność jest wynalazkiem słabych, aby kontrolować tych, którzy mają wystarczającą siłę, by żyć poza tradycyjnymi pojęciami dobra i zła. Moralność niewolników, jak ją nazywa, rodzi się z rozgoryczenia i niezdolności do afirmacji życia w pełni. Wreszcie, jego krytyka metafizyki uderza bezpośrednio w Platona, którego Nietzsche postrzegał jako wyrafinowanego, rozgoryczonego, który wymyślił doskonały i niematerialny świat, aby deprecjonować jedyny świat, który naprawdę istnieje, świat fizyczny, w którym żyjemy. Ta platońska dwoistość, później zaadaptowana przez chrześcijaństwo, reprezentuje dla Nietzschego negację życia ziemskiego i ucieczkę od rzeczywistości. Jeśli Nietzsche niszczy te fundamenty, co proponuje w zamian? Tu dochodzimy do jego pozytywnej wizji życia estetycznego. Zapytany o sens życia, Nietzsche odpowiedziałby, że jest nim smak. Nie zasada moralna czy metafizyczna, ale zdolność do intensywnego przeżywania wrażeń, doświadczania życia z pasją. Aby zilustrować tę koncepcję, pomyślmy o doświadczeniu surfera, który jeździ na idealnej fali. W tym momencie komunii z siłami natury nie ma poszukiwania transcendentnego znaczenia ani moralnego uzasadnienia. Jest tylko moment przeżywany z absolutną intensywnością. To jest nietzscheańska utopia. Życie przeżywane jako dzieło sztuki, gdzie każda jednostka jest artystą i własnym tworzywem. Filozof używa greckiego terminu pathos do opisania tej postawy. To życie, surfując na fali przypadku, bez poszukiwania ostatecznego sensu na horyzoncie, ale bez lęku przed tym brakiem z góry określonego znaczenia. To utożsamianie się z twórczą furią istnienia,
pozwalanie, aby życie przepływało przez nas bez barier narzuconych przez moralność czy religię. Dla niczego życie powinno być przeżywane jako dzieło sztuki, gdzie każda osoba jest jednocześnie artystą i własnym tworzywem. Ta radykalna koncepcja istnienia jest uwodzicielska, ale niezwykle wymagająca. Nietzsche nie oferuje komfortu, wzywa do życia autorskiego, w którym każda osoba jest odpowiedzialna za tworzenie własnych wartości i znaczeń. Rozważmy przykład wielkich, innowacyjnych artystów, jak Picasso, który złamał paradygmaty tradycyjnej sztuki, aby stworzyć coś zupełnie nowego. To zerwanie z ustalonymi normami wymaga ogromnej odwagi, zdolności do znoszenia niezrozumienia, a nawet szyderstwa. Podobnie życie według zasad Nietzschego oznacza zerwanie z ustalonymi wartościami i tworzenie własnej drogi, nawet gdy oznacza to bycie samotnym. Jest to filozofia piękna i niezwykle uwodzicielska, ale także filozofia, która kładzie ogromny ciężar na barki jednostki. Niewielu ludzi jest w stanie udźwignąć to egzystencjalne brzemię przez długi czas. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Czy naprawdę można żyć zgodnie z tą filozofią? Nietzsche wierzył w możliwość nadczłowieka, Übermensch, jednostki, która wykroczyłaby poza zwykłe ludzkie ograniczenia i żyłaby bez potrzeby żadnego artykułu wiary. Jednak rzeczywistość wydaje się nakładać surowe ograniczenia na ten projekt. Młodość może oferować okno na to wyzwalające doświadczenie, ale ostatecznie ciężar obowiązków, materialnych potrzeb i konwencji społecznych narzuca się. Rzeczywistość nieuchronnie puka do drzwi, a gdy jest ignorowana, zwykle wymusza swoje wejście w nasze życie. To jest zasada rzeczywistości, którą opisał Freud. Konieczność dostosowania się do wymagań świata, które często frustrują nasze pragnienia i wzniosłe projekty. Życie ma sposób na burzenie naszych filozoficznych zamków. Potrzeby materialne, odpowiedzialność wobec innych, własne ograniczenia psychologiczne i biologiczne – wszystko to stanowi potężną barierę dla pełnej realizacji nietzscheańskiego ideału. Czy nie byłoby to nierealistyczne oczekiwanie? Filozof Emil Cioran zauważył, że łatwiej jest zmienić religię niż śniadanie. To ironiczny sposób na uznanie, że nasze codzienne nawyki i podstawowe potrzeby często mają nad nami większą władzę niż nasze najbardziej wyrafinowane przekonania filozoficzne. Kluczowe pytanie pozostaje: kto naprawdę może osiągnąć ten ideał nad człowieka? Nietzsche nie wierzył, że wszyscy mogliby, czy nawet powinni, stać się nad ludźmi. W jego filozofii był element elitaryzmu intelektualnego i duchowego. Niektóre osoby, ze względu na kombinację okoliczności psychologicznych i sprzyjających doświadczeń życiowych, mogą czasami zbliżyć się do tego ideału. Jak sugeruje tekst, być może ten, kto był bardzo kochany przez matkę lub miał ojca, który nie zawiódł go jako wzór do naśladowania, posiada psychologiczną substancjalność, która czyni go bardziej zdolnym do życia, bez polegania na artykułach wiary. Ale to rodzi niepokojące pytanie: jeśli zdolność do życia według nietzscheańskiego ideału zależy po części od czynników, które są poza naszą kontrolą, takich jak jakość naszego wychowania, czy filozofia Nietzschego nie byłaby paradoksalnie deterministyczna? Czy nie podlegałaby temu samemu rodzajowi przypadkowości, który filozof tak krytykował? Warto porównać ideał nadczłowieka z innymi utopijnymi projektami ludzkości, takimi jak socjalizm czy doskonała merytokracja. Te porównania zachęcają nas do zrozumienia filozofii Nietzschego nie tylko jako opisu rzeczywistości, ale jako projektu utopijnego, horyzontu, który może inspirować, ale który pozostaje z definicji nieosiągalny w pełni. Podobnie jak utopie socjalistyczne wyobrażają sobie świat bez klas i bez wyzysku, a utopie merytokratyczne marzą o systemie, w którym tylko wysiłek i talent determinują sukces, utopia nietzscheańska projektuje istotę ludzką zdolną do życia integralnie, bez podpórek metafizyki, tradycyjnej moralności czy religii. Ale jak wszystkie utopie, zderza się ona z ludzką rzeczywistością, z naszymi słabościami i potrzebami psychologicznymi, z ograniczeniami narzuconymi przez życie w społeczeństwie i przez naszą własną kondycję biologiczną. Więc, czy można żyć filozofią Nietzschego? Odpowiedź, jak często bywa w filozofii, jest złożona. Być może nie jest możliwe życie w pełni według nietzscheańskiego ideału, tak jak nie jest możliwe całkowite zrealizowanie jakiejkolwiek utopii.
Jednakże nie oznacza to, że filozofia Nietzschego nie ma praktycznej wartości. Jak każda wielka filozofia, może ona rzucić światło na aspekty naszego istnienia, inspirować momenty radykalnej autentyczności i zapraszać nas do kwestionowania podstaw naszych przekonań i wartości. Możemy nie być w stanie żyć jak nadludzie, ale możemy włączyć elementy tej filozofii do naszego życia, dążyć do większej autentyczności, kwestionować dogmaty i konwencje, kultywować bardziej afirmatywną relację z życiem w jego tragicznych i pięknych aspektach. Jak zasugerował Albert Camus, inny myśliciel zainspirowany Nietzschem, być może powinniśmy wyobrazić sobie Syzyfa szczęśliwego, znaleźć znaczenie w samym wysiłku wspinania się na górę, nawet wiedząc, że kamień ponownie stoczy się w dół. W tej akceptacji absurdu, w tej afirmacji życia pomimo jego sprzeczności i cierpień, być może leży najbardziej wartościowy i osiągalny element filozofii niczeańskiej. Żyjemy w świecie, który ceni bezpieczeństwo, komfort i pewniki. Filozofia Nietzschego, przeciwnie, zaprasza nas do objęcia ryzyka, dyskomfortu i niepewności jako warunków bardziej autentycznego i intensywnego życia. Jeśli nie możemy żyć w pełni według tego ideału, możemy przynajmniej pozwolić mu inspirować momenty odwagi i jasności w naszej podróży. Być może to jest największa lekcja, którą możemy wyciągnąć z Nietzschego. Nie nierealistyczne oczekiwanie całkowitej transcendencji ludzkich ograniczeń, ale ciągle odnawiane zaproszenie do rozszerzania granic tego, co uważamy za możliwe w naszej własnej egzystencji.